Dzień dobry w Kundel Podcaście, miejscu, gdzie miłość do zwierząt spotyka się z wiedzą i pasją. Dzielimy się fascynującymi historiami, praktycznymi poradami i najnowszymi informacjami na temat opieki nad zwierzętami. Niezależnie od tego, czy jesteście doświadczonymi opiekunami, czy dopiero myślicie o adopcji pupila, nasz podcast dostarczy Wam cennych wskazówek i inspiracji. Chcesz dowiedzieć się więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. W dzisiejszym odcinku Kundel Podcastu porozmawiamy o niezwykle ważnym temacie – przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego u psów. Choroby te mogą być bardzo uciążliwe zarówno dla psów, jak i ich opiekunów. Omówimy najczęstsze schorzenia, ich objawy, metody diagnozowania, leczenia oraz sposoby na zarządzanie tymi chorobami na co dzień. Zapraszam do wysłuchania. Przewlekłe choroby przewodu pokarmowego u psów to dolegliwości, które utrzymują się przez dłuższy czas, często miesiące, a nawet lata. Mogą one dotyczyć różnych części układu pokarmowego, w tym żołądka, jelit, wątroby i trzustki. Przewlekłe choroby przewodu pokarmowego mogą znacząco obniżyć jakość życia psa, a także prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, jeśli nie są odpowiednio zarządzane. Przewlekłe zapalenie żołądka i jelit, znane również jako IBD, Inflammatory Bowel Disease, to grupa chorób, które powodują przewlekły stan zapalny w przewodzie pokarmowym. Może to prowadzić do biegunki, wymiotów, utraty masy ciała, a także zmniejszenia apetytu. Objawy mogą się różnić w zależności od lokalizacji zapalenia, co utrudnia postawienie jednoznacznej diagnozy. Diagnoza często wymaga biopsji jelit i żołądka, a leczenie obejmuje stosowanie leków przeciwzapalnych, immunosupresyjnych oraz odpowiednią dietę. Przewlekłe zapalenie trzustki to kolejna poważna choroba, która polega na długotrwałym zapaleniu trzustki, prowadzącym do jej uszkodzenia i niewydolności. Objawy mogą obejmować ból brzucha, wymioty, biegunki, a także utratę masy ciała. Diagnostyka obejmuje badania krwi, ultrasonografię oraz czasami biopsję trzustki. Leczenie opiera się na kontrolowaniu diety, stosowaniu leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, a w niektórych przypadkach enzymów trzustkowych. Choroby wątroby, takie jak przewlekłe zapalenie wątroby, również są częstym problemem u psów. Mogą one prowadzić do niewydolności wątroby, a ich objawy obejmują żółtaczkę, wymioty, biegunkę, utratę apetytu oraz zmniejszenie masy ciała. Diagnostyka chorób wątroby obejmuje badania krwi, ultrasonografię oraz biopsję wątroby. Leczenie jest zróżnicowane i zależy od konkretnej choroby, ale często obejmuje stosowanie leków przeciwzapalnych, hepatoprotektorów oraz specjalistycznej diety. Zespół złego wchłaniania to stan, w którym jelita nie są w stanie prawidłowo wchłaniać składników odżywczych z pożywienia. Objawy mogą obejmować przewlekłą biegunkę, wzdęcia, utratę masy ciała oraz zmniejszenie apetytu. Diagnoza wymaga serii badań, w tym testów laboratoryjnych i endoskopii. Leczenie polega na stosowaniu specjalistycznej diety, często bogatej w łatwostrawne białka i tłuszcze, a także suplementacji witamin i minerałów. Zarządzanie przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego u psów wymaga holistycznego podejścia, które obejmuje regularne wizyty u weterynarza, ścisłe przestrzeganie zaleceń dietetycznych oraz stosowanie odpowiednich leków. Regularne badania kontrolne są kluczowe dla monitorowania stanu zdrowia psa i wczesnego wykrywania ewentualnych komplikacji. Dieta powinna być dostosowana do specyficznych potrzeb psa i często obejmuje karmy hipoalergiczne, łatwostrawne oraz o odpowiedniej zawartości błonnika. Psy z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego mogą również wymagać wsparcia emocjonalnego i behawioralnego. Stres może zaostrzać objawy choroby, dlatego ważne jest, aby zapewnić psu spokojne i stabilne środowisko. Regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu oraz interakcje społeczne mogą znacząco poprawić jakość życia psa. Warto również zwrócić uwagę na inne aspekty życia psa, które mogą wpływać na przebieg choroby. Na przykład ważne jest, aby dbać o higienę jamy ustnej psa, ponieważ choroby zębów mogą wpływać na ogólny stan zdrowia i zaostrzać problemy przewodu pokarmowego. Regularne mycie zębów i wizyty u stomatologa weterynaryjnego mogą pomóc w zapobieganiu tym problemom.
Dodatkowo ważne jest, aby monitorować wagę psa, ponieważ zarówno niedowaga, jak i nadwaga mogą negatywnie wpływać na zdrowie przewodu pokarmowego. Nie możemy zapominać o znaczeniu diety w zarządzaniu przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego. Wiele psów z tymi schorzeniami może wymagać specjalistycznych diet, które są łatwostrawne i pomagają w kontrolowaniu objawów. Dieta hipoalergiczna, bogata w białka o wysokiej wartości biologicznej i niskiej zawartości tłuszczu, może być korzystna dla psów z przewlekłym zapaleniem żołądka i jelit. W przypadku psów z przewlekłym zapaleniem trzustki, dieta niskotłuszczowa może pomóc w zmniejszeniu obciążenia trzustki i zapobiegać zaostrzeniom choroby. Dla psów z chorobami wątroby specjalne diety, które wspierają funkcję wątroby i zawierają odpowiednie poziomy białka, mogą być niezbędne. Warto również zwrócić uwagę na suplementację, która może wspierać zdrowie przewodu pokarmowego. Probiotyki i prebiotyki mogą pomóc w utrzymaniu zdrowej flory bakteryjnej jelit, co jest kluczowe dla zdrowia przewodu pokarmowego. Suplementy zawierające kwasy tłuszczowe omega-3 mogą mieć działanie przeciwzapalne i wspierać zdrowie trzustki oraz wątroby. Enzymy trzustkowe mogą być również konieczne dla psów z przewlekłym zapaleniem trzustki, aby wspomóc trawienie i wchłanianie składników odżywczych. Zarządzanie przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego u psów wymaga również edukacji i wsparcia dla opiekunów. Ważne jest, aby opiekunowie rozumieli specyficzne potrzeby swoich psów i byli w stanie odpowiednio reagować na zmieniające się objawy. Regularne konsultacje z weterynarzem, udział w grupach wsparcia i korzystanie z dostępnych zasobów edukacyjnych mogą pomóc opiekunom w zarządzaniu chorobą i zapewnieniu najlepszej możliwej opieki. Podsumowując, przewlekłe choroby przewodu pokarmowego u psów są poważnym problemem, który wymaga kompleksowej opieki i regularnego monitorowania. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, regularnym wizytom u weterynarza oraz dostosowanej diecie można znacząco poprawić jakość życia psów cierpiących na te schorzenia. Ważne jest, aby opiekunowie byli dobrze poinformowani i współpracowali z weterynarzem w celu zapewnienia najlepszej opieki swoim czworonogom. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, zostawienia łapki w górę i komentarza. Wasze wsparcie jest dla nas niezwykle ważne i pozwala nam kontynuować naszą pracę na rzecz zwierząt. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.